drodze takie ciekawa miejscóweczka, dosyć nietypowa jak na Irlandię. Jak to widać, rzymskokatolicki kościół Kilterran powstały w 29 roku, ale co jest najbardziej interesujące w tym wszystkim, to jest to, jak wygląda ten kościół. Nam już przypomina coś a la skandynawskie, tudzież może jakieś kościoły powstające w Stanach Zjednoczonych w XVIII wieku, XIX. Taka miejscóweczka ciekawa. Ładnie się to prezentuje bardzo. Zwłaszcza w taki słoneczny dzień. Bardzo ładne to. Skromnie, ładnie. Drewniany kościółek, przynajmniej wygląda na drewniany. A w środku prezentuje się tak. Wspomniałem, bardzo skromnie. Ale ładnie. Nie będziemy czasu dużo spędzać tutaj. Zrobimy co? Świeczki dziś nie kupimy, gdyż nie mamy drobnych. Ale cóż. Taka troszkę ziarenko egzotyki. Nawet jak na Irlandii. Wydaje mi się, że to dosyć egzotyczne. Dobra, żegnam się z tym miejscem i uderzamy dalej. Spora część podjazdu za nami. A ja próbuję zlokalizować chomin, który dzisiaj powinien być w okolicy. Powiem szczerze, że trochę zdyszany jestem, ale cóż na to poradzić? Dosyć stromy podjazd, krótki, ale intensywny. O, jest. Widzę, że już komin przed nami. Za sekundkę. Hola, jesteśmy. Ciekawa w ogóle miejscówka. Pod względem konstrukcyjnym, architektonicznym, no i oczywiście ze względów także naturalnych, bo położony jest w dosyć ciekawym miejscu. Dobra, do zobaczenia na górze. Tak więc dotarliśmy na szczyt jednego z Radwood miejscówek i to są pozostałości kopalni ołowiu. Taka ciekawostka. Miejsce dosyć tajemnicze z wyglądu. Jesteśmy u podnóża Dublińskich, a tam w oddali na horyzoncie widać właściwie to mi się wydaje, że to jest D-Joyce i tam zaczynają się właśnie Wicklow Mountains, ale ta miejscówka tutaj jest najbardziej interesująca. Dostałem tipa od pana tam na rowerze, który pojechał, że jak zejdziemy na dół, to prawdopodobnie można znaleźć pozostałości kopalni. Jakieś korytarze prawdopodobnie i coś na ten styl. Co ciekawe, patrząc na sposób, jest ta skonstruowana ta wieża, ten komin, rzucają się w oczy te charakterystyczne schody na górę. Później wrzucę dokładne informacje, jak stare to jest. Okidoki, to jest właśnie Ballycorus, po irlandzku tej nazwy nie wypowiem, co mniej więcej oznacza miasto rodziny Pearce. Landmine z kopalni ołowiu to było dawne centrum wydobywania i wytapiania ołowiu
zlokalizowane w miejscowości o tej samej nazwie, niedaleko Kilternan, to jest to hrabstwo Dublin tutaj w Irlandii. Kopalnia została otwarta około 1807 roku i została przejęta przez Mining Company of Ireland w 1826 roku, takie suche fakty, nieważne. Mining Company było właścicielem tego miejsca także i zarządzała nim aż do zamknięcia w 1913 roku. Po wyczerpaniu zasobów kopalni w latach 60. XIX wieku Ballycorus nadal działało, ale jako huta rudy z innych miejsc należących właśnie do tej firmy, takich mniej jak choćby kopalnia w Glendalough w hrabstwie Wicklow. A najbardziej charakterystyczną pozostałością tego miejsca, tej huty, są ruiny komina, które znajdują się w pobliżu szczytu wzgórza Carrick-Golagan. Dalej na zboczach wzgórza można znaleźć wiele innych dawnych budynków, konstrukcji z czasów świetności tej huty. No niestety wejść się na górę nie da. Możemy tylko sobie wejść na pierwsze kilka schodów, które znajdują się właśnie tutaj. No i tyle. Pozostałości o tam na górze. No ciekawa miejscówka. Widok rozprzestrzeniający się tutaj na dublińską zatokę i Dublin jest naprawdę zniewalający. Że takie słowo istnieje. Powalający chciałem powiedzieć. Dobra. Wianuszek schodów nad nami. Ups. A tutaj to, co najbardziej interesujące, tak więc czeluść komina, pozostałości miejsca, w którym został wytapiany ołów. Bardzo zdrowo, bardzo zdrowo. Dobra, uderzymy dalej. Może uda nam się znaleźć te pozostałości, ewentualne pozostałości tych kopalń, korytarzy. Dobra. Tak to się komini nam. Będziemy powoli uderzać w stronę tych tajemniczych, co bądź nie bądź korytarzy. Dobra, do zobaczenia wkrótce. Spotkałem pana. Ciekawą historię mi opowiedział. Wartą do przytoczenia, zanim ucieknę w dół. Właśnie wyjaśnię, co to było. Z tego, co właśnie się dowiedziałem, to tutaj te kamienne pozostałości to był system z rodzaju rurociąg, który odprowadzał opary z dołu, z tej kopalni i z miejsca, gdzie przetapiano ten ołów. Tak więc tu nadszedł tędy do tego miejsca. No i tym kominem zostało odprowadzone w górę. I co dowiedziałem się także od miejscowego, że po tym jak ta miejscówka została ileś lat, 10 lat po tym jak została zamknięta, miejsce zostało wykorzystywane jako platforma widokowa, na którą prowadziły schody tędy do góry, no, które widać zresztą pozostałości. I co ciekawe, na górze było, jak wspomniał, było jeszcze 1/3 wysokości tej wieży było wybudowane z cegieł i była platforma widokowa. No dosyć ciekawa miejscówka. Dosyć ciekawe miejsce do obserwacji, bo widoki stąd są, jak wspomniałem, no niesamowite. Joyce, Maulin, Ticknock, Ferry Castle, Dublin, Kilkenny, Hill. Tam także widać na horyzoncie Dalkey Island, no i Morze Irlandzkie. Tak więc prawdopodobnie jak się weszło na górę, można było zobaczyć także prawdopodobnie Bray. Tak więc ciekawe. Dobra, my postaramy się znaleźć pozostałości tej kopalni. No i to chyba prawdopodobnie pozostałości tej kopalni, przynajmniej tak wygląda. Niestety, jako że to była kopalnia ołowiu i przetapiano tutaj minerały, tworząc ołów, wytwarzając ołów, no zanieczyszczenie było tutaj silne, no i to prawdopodobnie przyczyniło się do zamknięcia tego miejsca.
Jeszcze raz sprawdzę, kiedy to było i zaznaczę gdzieś. No niestety nie mogę tego fajnie obejść na relaksie i poopowiadać, bo jak widać miejsce jest tak zwanym popularnym miejscem familijnym, gdzie ludzie się spotykają, bawią z dziećmi. Czemu nie? Ale my spróbujemy troszkę na dół zejść. Już nie będę tu zjeżdżał, nie chcę sobie karku skręcić. Ale według tego, co powiedział mi ten starszy pan, mówi, że tu powinny być jakieś pozostałości. Nie wiem, czy miał na myśli to, co tutaj widać, czy to było coś innego. I zejdziemy troszkę na dół. Dosyć stromo tutaj. No, miejscówka prezentuje się dosyć ciekawie. Krzyki, wrzaski. Tu w górę. No, zejdziemy sobie tylko tutaj do tego małego podjazdu. I to chyba będzie wszystko. No, wspominał coś o jakimś platał. Że gdzieś od tego platał jest wyjście na pozostałości tej kopalni, tej fabryki, tej huty, no ale nie wiem. Póki co jesteśmy tutaj i tyle. Dobra, widzimy się, jak znajdę może coś innego. Ale dobra, powiem szczerze, że poddaję się. Szkoda mi czasu, żeby chodzić po tych tutaj torfowiskach i polach czyich, żeby znaleźć resztki tego zakładu. Widoki ładne, ale my musimy uderzyć w tamtą stronę. Tak więc pojedziemy na górę z powrotem, pniemy się na górę, na szczyt, no i widzimy się na górze. Tak więc to byłoby na tyle z wizyty w starej fabryce ołowiu, przetapialni ołowiu, kopalni ołowiu. Dobra, widzimy się później. Tak więc powoli spinamy się na naszą góreczkę, malowniczo, pozostałości lasu świerkowego. Też w tym wypadku wygląda to dosyć ok. Znaczy się, że jest wycięty, bo widok stąd jest rewelacyjny, zwłaszcza przy tym księżycu na górze. No jest stromo, żeby się dostać. Może się uda, może się uda. Nie jest to idealne miejsce na wycieczki rowerowe, ale jest ok. Damy radę. Damy radę. Powiem wow. No widoczki przepiękne. To jest tak zwana krawędź już Dublin Mountains. Rewelacja. Przynajmniej Bray. Mała Sugarloaf. Duża Sugarloaf. I piździ jak szkieleckiem.
Dobra, jesteśmy w Lat Mitchell Wood i mam nadzieję, że to jest właśnie miejsce, które zaprowadzi nas do Lat Michael Church. Oby. Okej, widzicie, jesteśmy. Kolejny z takich starych miejsc tajemniczych, w którym według badań znajdowały się pozostałości paru tysięcznych miejsc kultu. Później prawdopodobnie było tutaj chyba VII wiek, nie chcę skłamać, jakaś warownia i widać pozostałości tych wałów czy czegokolwiek wokoło, jakieś kamienie głazy. Tak więc jedno z kolejnych mistycznych miejsc na trasie wokół Dublina, Dublin Mountains, krótkie wycieczki rowerowe, ekspresowe, jednodniowe. Raz, że pogoda pozwala na to, co jest rzeczą czasami niespotykaną, ale udało się. Tak więc jedno z tych takich miejsc nazywa się Lat Michael Fort, czyli pozostałości starej fortecy, tudzież wcześniejszego miejsca kultu z późnej epoki brązu, z tego co wyczytałem. Tak więc wie, ktoś jest zainteresowany jakimiś bardziej merytorycznymi wywodami, no niestety to jest tyle, co wiem na ten temat. Dzisiaj się wybrałem, dzisiaj znalazłem topik na wyprawę i dlatego tu jestem. Tak zwanie niespodziewanie. Miejsce ładne, tajemnicze, spokojne w erach pandemii i trzeciego lockdownu. Ciekawostka. Ratwood Church. Cross, chciałem powiedzieć. Jeden z takich artefaktów dosyć starych. Piękna miejscówka. Pięknie to wygląda. Jak w kształcie anka. Dobra, po bólach znalezione. Magia silna. Mówi się, że nawa jest XII wieku. Cała kaplica jest z czasów normańskich. Widać tu pozostałości dosyć starych miejsc kultu, czy czegokolwiek to by było kiedyś. Dosyć to wygląda magicznie. Gdzieś coś było wspomniane na temat wieży Round Tower, czy jak to tam się nazywało. Nie wiem, czy ją znajdę tutaj, czy jest, czy została zniszczona. Tak mówię, no merytorycznie jestem cienko przygotowany dzisiaj. Ale
Niestety ze starego kościoła Rat Michael, poza wschodnim szczytem prezbiterium i południową ścianą nawy, pozostało niewiele. Prezbiterium pochodzi z XIII wieku, ale prawdopodobnie wiek tego miejsca jest zbliżony do znajdujących się w pobliżu pozostałości tego, co kiedyś było jednym z największych ringfortów, ratch tak zwanych, w Irlandii. Uważa się, że kościół jest poświęcony świętemu imieniu MacTail, który później został nazwany jako Michael. Wydaje się, że współczesna irlandzka nazwa Rat Michael pochodzi od angielskiego przeinaczenia. Tak więc Rat Michael najprawdopodobniej pochodził od Rat MacTail, co oznacza Ringfort MacTail. Sorry za kaleczenie irlandzkiej wymowy. Istnieje wiele wczesnych chrześcijańskich śladów pochówków znajdujących się wokół tego miejsca. Znane jako płyty Rat Down. Te płyty mają dekoracje wskazujące, że są to elementy z mogił wikingów. Wiadomo, że wielu wikingów przyszło na chrześcijaństwo i siedliło się na tym obszarze i wokół niego, a wykuta grafika składa się ze znaków kielicha, koncentrycznych pierścieni, a na niektórych wzorów wiodełki, a także elementów z krzyżami. Wszystko to jest zgodne z sztuką wikingów i rzeczywiście kielich i pierścienie są podobne do tych przedstawianych na neolitycznej sztuce naskalnej. Na ścianach kościoła Rat Michael znajduje się 10 płyt Rat Down, a 10. płyta jest położona na jej stronie wewnętrznej prezbiterium kościoła. Na zachodnim krańcu kościoła znajduje się pozostałości okrągłej wieży o wysokości mniej więcej 2 metrów, coś o obwodzie 16 metrów. Wieża jest lokalnie znana jako The School Hall, czyli mniej więcej dziura czaszki. Dlaczego taka nazwa? Kiedyś cmentarz został oczyszczany, by stworzyć dodatkową przestrzeń. Czaszki i kości z sąsiedniego miejsca pochówku zostały złożone w wnętrzu wieży, a nie pochowane podobnie. A jeśli chodzi o legendy, to istnieje opowieść o podziemnym przejściu, które niby prowadzi z okrągłej wieży do morza, oraz o dudziarzu, który zszedł do tego korytarza właśnie, grając na swoim instrumencie i bidulek nigdy więcej się nie wyjął, nigdy więcej go nie widziano. Pozostałości przejścia, prawdopodobnie jest ta sutrena, zostały znalezione właśnie w pobliżu tej wieży. Czuć energię. Człowiek sobie pomyśli, że to ma kilkaset, jeżeli nie kilka tysięcy lat. Zobaczymy, czy jest opcja wejścia na wieżę. Nie wiem, może jest. No jak zwykle niestety w takich miejscach ktoś sobie wykorzystuje to jako śmietnik. No niestety tak wszędzie jest. Niezależnie w jakim kraju jest, ludzie traktują takie miejsca ukryte jako miejsce wrzucania odpadów. No, to jesteśmy na pozostałości tak zwanej wieży Round Tower, czyli okrągłej wieży, walcowej wieży, kominowej wieży, czy jakoś tak. Ciekawostka jest, że te wieże były niezbyt dobrym miejscem bo powstawały na zasadzie takiej, że mnisi, którzy byli w tym kościele, chronili się przed atakami wikingów, tudzież kogoś innego. Ale problem polegał na tym, że po podpaleniu dołu tej wieży ciąg szedł do góry, no i ci biedni mniszkowie wędzili się w tym swojej wieży. Tak więc, no, kiepski pomysł na obronę. Ale jest kilka pozostałości takiej wieży, na przykład w Glendalough, która imponujące ma rozmiary i dalej stoi. Dobra, to chyba na tyle z tego miejsca. Poklikam kilka zdjęć, poszukam paru starych jakichś może grobowców, znaczy się płyt grobnych i
pewnie będzie czas uciekać do domu. — 1700. Na tych to nic nie ma, nie widać. Ale zdecydowanie to jest jedna ze starszych takich metropolii tutaj. Ciekawostka warta odwiedzenia. Wiem, że cmentarne klimaty nie dla wszystkich są dobre, przyjemne, ale jako ciekawostka, mówię, jest warta odwiedzenia, bo robi to taki celtycki klimat. No to i tyle, nie będziemy więcej ściemniać, bo nie zostało tu dużo. Wszystko, co było do zwiedzenia, zwiedziliśmy. Ja będę się żegnał, bo to chyba wszystko na dzisiaj. Wyprawa do Rat Michael Church, do Ratwood, do kopalni ołowiu. I to było na tyle. Widzimy się na następnej wyprawie. Hej.